dzisiejszym odcinku. Śmiech. Niezadowolenie. Uważam za bardzo niesprawiedliwe. Smutek. Gniew. Wyzwanie. Ale to jest challenge. Kolejne wyzwanie. Kolejny challenge. Solid. Unplanned. Cześć, jak się macie na kolejnym dniu kwarantanny? Jak tam wasza aktywność sportowa? Ja na początku chciałabym zgłosić takie drobne zażalenie, ponieważ mamy okoliczności, jakie mamy. Nie możemy zbytnio wychodzić z domu, nie możemy się poruszać. To uważam za bardzo niesprawiedliwe w tym momencie, że krokomierze w ogóle funkcjonują. Moim zdaniem to powinno być zmodyfikowane. Ja bardzo lubię wszędzie chodzić pieszo. Bardzo lubię spacerować. I tak średnio w tygodniu według aplikacji Krokomierz robię 14 780 kroków na dzień. Na przykład 11 marca zrobiłam 15 736 kroków. Miałam takie słabsze dni, na przykład 6798. Później zaczęło się trochę pogarszać, gdy już wchodził powoli ten okres kwarantanny, ale jeszcze nie było to takie bardzo restrykcyjne. 1860 kroków. No i dobra, jaki wynik miałam wczoraj? Całe 17 kroków. Uważam, że krokomierze powinny na okres kwarantanny nie funkcjonować w ogóle, ponieważ jest to bardzo demotywujące. Moim zdaniem powinniśmy napisać taką petycję do programistów, żeby wprowadzili taką aplikację, na przykład okomrugnięciomierz. To wtedy miałoby sens, podejrzewam. Na przykład wyświetlałaby się taka wiadomość. Muszę sprawdzić. Ile razy człowiek mruga oczami? Oczami czy powiekami? Mruga oczami w ciągu dnia. Wiecie, co mi pierwsze wyskoczyło? Kobiety wcale nie mrugają częściej niż mężczyźni, to tylko plotka, że panie mrugają 2 razy szybciej niż panowie. To taka ciekawostka na początek. Nie, ja chcę na jakieś rzetelne źródło. A jakieś głupoty tutaj wyskakują. 10 faktów o mruganiu, o których nie miałeś pojęcia. Nie, ja chcę wiedzieć, ile razy człowiek mruga oczami w ciągu dnia. O, tutaj chyba. Bezużyteczna.pl, czy to jest rzetelne źródło? No dobra, ale powiedzmy, że tak. Człowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund. Czyli gdy sumuje się wszystkie mrugnięcia w ciemności, spędzamy ponad godzinę dziennie. Nie, o to mi... Nie, ja chcę wiedzieć, ile razy człowiek mruga w ciągu dnia oczami. Nie ma takiej informacji w internecie. Rzadkie mrugamy. Czy ja może wpisałam jakieś złe zapytanie do Google? Ile razy człowiek mruga oczami w ciągu dnia? Może po angielsku, zaraz zobaczymy. How many times per day we blink? No, przynajmniej po angielsku pierwsza informacja, jaka mi wyskakuje. 28 800 razy, tak roughly w przybliżeniu na dzień mrugamy. Dlaczego po angielsku od razu znalazłam jakąś prawdziwą, naukową informację, a w polskim języku wyskakują same głupoty? Nieważne. Wracając do krokomierza, czyli w tym momencie powinien zostać wprowadzony okomrugnięciomierz. No i powiedzmy tam mrugamy, no i sobie już sprawdzamy, idziemy spać, ile mrugnięć oczami zrobiliśmy, no i wyskakiwałaby informacja, że mrugnęliśmy te 28 500 razy, powiedzmy. No i dostawalibyśmy informację, dzisiaj mrugnąłeś 200 razy mniej i spaliłeś 1 milionową kalorii mniej.
No i wtedy to by nas motywowało. Następnego dnia biegalibyśmy częściej, żeby spalić więcej kalorii. To miałoby sens. Mierzenie kroków w tych okolicznościach uważam za barbarzyństwo. Proszę nam nie mierzyć kroków. Ale to tylko takie moje zażalenie na początek, bo później wpadłam na pomysł, że zrobię sobie sportowy challenge podczas kwarantanny. Jaki to challenge i czy go wykonałam? Zobaczcie sami. Cześć, dzisiaj mamy piękną pogodę, bezchmurne niebo. Pogoda w sam raz na bieganie, tylko że mamy kolejny dzień, w którym trzeba ograniczać kontakty społeczne. Dlatego postanowiłam, że zrobię sobie challenge. Challenge, który będzie polegał na przebiegnięciu 5 km wokół placu przed domem. Lubię stawiać sobie wyzwania i robić challenge i uważam, że jest to beznadziejny pomysł. Ale challenge to challenge. Nie wiem, jak to mi wyjdzie bieganie dookoła. Skoro padł pomysł, to trzeba to wykonać. Nie ma innego wyjścia. Nie ma. Z reguły przebiegnięcie 5 km zajmuje mi średnio 24 minuty, ale kręcenie się dookoła podejrzewam, że możemy spowalniać na zakrętach. Plac w ogóle. Nie wiem, ile to jest metrów kwadratowych. 20. Zobaczymy, czy w ogóle dam radę, czy jest to wykonalne. Nie wiem, czy mi się w głowie nie zakręci. No okej, dobra. Zobaczymy. Challenge accepted, challenge jest. Zaczynamy bieganie. Na początku jeszcze stretching. Pamiętajcie, dzieci, nie biegajcie bez rozgrzewki. Ciekawe, jak GPS w ogóle mi ogarnie trasę, jak to wymierzy. Dobra, zaczynamy. Find a wheel and it goes round, round, Na round. razie jakoś idzie. Najgorsze jest to, że nie można nabrać rozpędu, a człowiek zadyszany, bo zeskakuje co chwila z podestu. Kurde. A dopiero przebiegłam 200 metrów. Dobra. Najwyżej zrezygnuję z tego skakiwania, jak będzie mi za ciężko. Round, round, round. Jeszcze co jest przerypane, to że tutaj jest ta linka do prania i muszę się co chwila schylać. Ale to jest challenge, więc przeszkody muszą być. Round and round, round and round, round and round. Postanowiłam, że zmienię kierunek. Teraz biegnę w drugą stronę. Jakoś idzie. Find the ring and put it round, round, round. Wiecie co? Jednak chyba trochę zaszaleję i pobiegnę aż do furtki. Szaleństwo. Round, round, round. Właśnie przebiegłam kilometr. Spinning round, round, round. Drogie panie, drodzy panowie, i zmieniamy kieruneczek. Aż się oplułam. Going round and round. Za mną już połowa trasy, ta większa połowa. A biegam już 28 minut. Masakra jakaś.
No i przebiegłam 5 km wokół mojego dziedzińca. Wow. Jako challenge polecam. Jako formę rozrywki kompletnie odradzam. Woda. Dobry challenge. Halo, głowa? No cześć. Czy możesz mnie połączyć z moim mózgiem? Minutę? Okej. Czekamy. No cześć mózg. No słuchaj, mam do ciebie taką prośbę. Czy mógłbyś przestać wymyślać głupie pomysły? Nie wiesz? Dobra, spadaj, pa. Prawie 55 minut. Koszmar. Kolejny challenge, jaki zamierzam sobie zrobić, to challenge modowy. Ja bardzo lubię przeglądać sobie magazyny, patrzeć, co w modzie piszczy, jakie są trendy. No i w ogóle chciałabym, żeby myślą przewodnią dzisiejszego odcinka była taka myśl: doceniajmy to, co mamy. W tych realiach, które obecnie mamy, nie mogąc wychodzić z domu, pomyślałam sobie, żeby cieszyć się z tego, co już mamy, żeby to doceniać. Podejrzewam, że największym darem teraz, którym powinniśmy doceniać, to to, że jesteśmy zdrowi. Ale moda. Tak sobie przeglądam gazetkę. Tutaj, o, pyk, 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 kapelusiki. No tak sobie przeglądam. To jest brytyjskie w ogóle wydanie Elle. I tutaj są takie propozycje na outfity, na looki. Jak sobie tutaj urządzić garderobę. Taka stylóweczka. No i tak mi się rzucają tutaj w oczy. Właśnie takie spodnie, takie buciczki, sandałki, bluzeczki. No ale dobra, te spodnie kosztują 378 funtów marki Isabel. No i od razu tak patrzę sobie, fajne spodnie, od razu, momentalnie poleciałabym do sklepu, do Isabel. Karta, wydałabym 378 funtów na takie spodnie. No przepiękne są. Pędziłabym jak szalona. Ale co? Nie mogę, bo sklepy są pozamykane. Ale dobra, ale tak sobie pomyślałam, taki challenge, czy z mojej obecnej garderoby, którą obecnie posiadam, czy mogę stworzyć taki look z gazetki. Zaraz idę przeglądać swoją szafę i będę kombinować. Dobra, jeżeli chodzi o spodnie, to wiem, że mam białe spodnie. Są nawet na wierzchu. Jest biały spodzień, tylko że nie ma tych wiązań na nogawkach. Nie chcę tego robić.